dzisiejszym odcinku Akademii Horusa przeniesiemy się na nasz warsztat. Omówimy i pokażemy Wam, w jaki sposób najlepiej przygotować stal nierdzewną do procesu polerowania. Zapraszam! Przez ostatnie lata stal nierdzewna zyskała bardzo ogromne znaczenie. Jest na szeroką skalę wykorzystywania w przemyśle, no ale też my jako zwykli użytkownicy jakby widzimy na co dzień, mamy mnóstwo zastosowania w sprzętach domowego użytku, w architekturze. I teraz chciałbym, żebyśmy pokazali naszym widzom, w jaki sposób doprowadzić stal do takiego efektu, jaki właśnie widzimy na co dzień. No bo na początku ona taka piękna nie jest. No na pewno. W tej chwili rynek, jeżeli chodzi o wykonawstwo jakiekolwiek, to bije stal nierdzewna, która jest wykorzystywana i w przemyśle spożywczym i tak jak tutaj podkreśliłeś, Łukasz, również do zastosowania chociażby skromny temat naszych działek. Czy jakiejś balustrady ładnej, w tej chwili są modne tak zwane panele ekranowe, które właśnie wykorzystuje się kształtowniki bądź rurki, które pozwalają osiągnąć bardzo ładny efekt wizualny. No właśnie, ale zanim one zaczną się ładnie nam świecić, no to musimy nad tą stalą trochę popracować. Tak i owszem, no różnie to bywa. Kłopot teraz na przykład jest z kupnem tej stali, no ale jak już osiągniemy swój cel, uda nam się tą stal uzyskać, więc chcemy, żeby to przynosiło nam jakiś efekt, który chcemy założyć, bądź doprowadzić tą płaszczyznę do jakiejkolwiek jednolitej struktury, bądź nadać jej połysk, gdzie efekt na pewno będzie tego wiele, wiele ładniejszy. Powiedz nam, ile pracy musimy wykonać i jakie procesy przejść, aby osiągnąć efekt końcowy taki, jak sobie wymarzymy, żeby ta stal rzeczywiście przypominała efekt lustra? Wszystko zaczyna się od detalu, jakim dysponujemy. Czy jest to w miarę dobry detal, czy posiada jakieś nierówności, rysy i tak dalej. Przede wszystkim chodzi o dobór gradacji. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że lepiej zacząć środkową gradacją ciut wyższą, jak tą niską, która pozwoli nam na osiągnięcie tego efektu w miarę szybkim czasie. Gradacja jest tutaj podstawą. Możemy osiągnąć efekt przy zastosowaniu do prac grubnych naszym flagowym materiałem, jakim jest fibra. Jest to materiał składający się z kubitrona dwójki, kształtowanego ziarna, które pozwala nam na osiągnięcie płaszczyzny bardzo płaskiej, równej, która już przygotowuje nam do dalszego etapu. Fibra charakteryzuje się gradacją od P36 do P120. Znajduje się ona na podkładzie papierowym. Jest stosowana przy dwóch rodzajach podkładek. Podkładce sztywnej do bardzo niskiej gradacji. Podkładka ta jest mocowana na śrubę M14, czyli bardzo dostępny tutaj uniwersalny sposób. Tak. Jest przede wszystkim co? Sztywna, przez co materiał nie musimy wykorzystywać siły. Operator po prostu przykłada do detalu tarczę i czuje, jak ta tarcza mu tutaj zbiera. Następnie przy wyższej gradacji bardzo dobrym zastosowaniem jest tak zwana podkładka półelastyczna. Ona bardzo ładnie naddaje się nam w momencie zetknięcia z powierzchnią. Już ten moment widzimy, że stwarza się bardzo fajna powierzchnia do następnego przejścia. Ona ma też zupełnie inną budowę, prawda? Tak, tak. Ona jest bardziej miękka, naddająca się i wyrównuje nam wszelkie tutaj ubytki. I tak jak podkreślam, fibra występuje do gradacji P120. Następnym takim fajnym materiałem, który występuje w gradacjach wyższych, są to krążki Hookit. Występują w gradacji od P80 do P400, praktycznie już pozwala się przy tej wyższej gradacji dojść do naszego efektu, czyli już pod poler praktycznie. Czyli rozumiem, że w tym pierwszym etapie robimy sobie obróbkę z grubną fibrą, a później jeszcze dla dokładniejszego wyrównania powierzchni mamy te dyski Hookit, o których tutaj mówisz. Jeżeli tutaj nie dysponujemy materiałem z podkładką na fibrę, możemy również zastosować zwykłą podkładeczkę na rzep, też mocującą na śrubę M14. Ten sam materiał wykorzystywany w fibrze uzyskujemy na krążkach typu rzep. I też one pozwalają na wyrównanie tej powierzchni. Efekt będzie podobny, tak jak przy fibrze. Ale podkreślam, odpowiednia gradacja w odpowiednim momencie. To nam na pewno pozwoli skrócić pracę i uzyskać zadowalający efekt. Jeszcze wrócę do typu krążków Hookit.
775. Jest to krążek, który został stworzony na bazie folii. Jest on bardzo wytrzymały, nie pozwala się na szybsze zużycie krawędzi tego krążka i z tego co widzę, klienci sobie go chwalą. Nawet można porównać jeden krążek do 5, więc jest to wydajność. Operator nie zmienia tak często na narzędziu tego krążka, skraca to czas pracy. Na pewno jest to efektywniejsze. Czyli zamiast podkładu papierowego jest podkład foliowy. Foliowy, bardziej wytrzymały, tak. Powodujący to, że materiał się też nam nie grzeje i odprowadzamy ciepło. Wiem też, że wielu operatorów lubuje się w używaniu do obróbki stali nierdzewnej dysków włókninowych. Powiedz mi, czy to jest lepszy sposób, gorszy, może po prostu alternatywny? Tak, jest to porównywalny sposób. No, miał akurat okazję się z tym produktem zetknąć. Jak to mówimy, wgryźć się w to, wie jak to zastosować, z jakimi tutaj napotka problemami i na pewno sobie z tym też poradzi. Także... Czy przy włókninach też dysponujemy tak szeroką gradacją? Tak, zaczynamy od coarse poprzez medium i kończymy to finishem, więc jest to na pewno efekt zbliżeniowy. Zobaczymy po prostu, jakim materiałem dysponujemy do obróbki. Jeżeli jest bardzo dobrej jakości tutaj stal, więc możemy osiągnąć ten sam efekt poprzez używanie tych włóknin Scotch-Brite. To odnosimy się tutaj do włóknin o budowie przestrzennej, natomiast co z włókninami sprasowanymi? Tak, jest to już też stosowane i coraz więcej klientów sobie to chwali. Zapoznajemy ich w różnego rodzaju konfiguracjach tego materiału przez krążki pełne typu XLUW, jak i również na zasadzie krążków XL RDH do płaszczyzn typowo, jak i również już stosujemy tutaj u nas w firmie, w Chorusie, na zasadzie materiału na czpieniu. Dopasowujemy do danego detalu, klient mówi, że dysponuje takim detalem, chciałby to obrobić. Jesteśmy w stanie też przy użyciu włóknin EXL doprowadzić do oczekiwanego efektu. Czyli przygotowujemy różnego typu produkty z włóknin EXL, różne rozmiary oczywiście, a powiedz, jak wygląda gradacja tutaj przy tych włókninach? Tutaj już też zaczynamy nawet i grubo. 8A Coarse jest to porównywalne z P40, P50, gdzie naprawdę zbiera nam to całkiem ładnie, tą płaszczyznę, wyrównuje, poprzez 6A medium bądź 2 medium. Wszystko tutaj oznaczenia tych cyfr są pokierowane warstwami sprasowanymi, czyli sztywnością danego materiału. Jeżeli mówimy o 2 i 3, to wiemy, że ten materiał będzie nam się ładnie dopasowywał, naddawał tak samo jak w przypadku podkładki półelastycznej zastosowanej w fibrze. Działa to na podobnej zasadzie. Czym więcej warstw, tym bardziej dysponujemy sztywnością tego materiału, co pozwala nam na prace właśnie trudniejsze bądź już delikatniejsze, tak zwane finishowe. Okay, czyli mamy kilka alternatyw do przygotowania tej stali do już końcowego takiego zupełnie procesu, jakim jest polerowanie. Chciałbym, żebyśmy na koniec posłużyli się tutaj przykładowym kawałkiem stali i chciałbym, żebyś, omawiając poszczególne procesy i etapy, doprowadził tą stal do takiego wyglądu już blisko wyglądowi lustra. Rozumiem. Rozpoczynamy od oceny detalu, jakim dysponujemy. I tutaj można śmiało zaproponować fibrę o gradacji P120. Zwróćcie uwagę, że po przeprowadzeniu pierwszego tutaj etapu przy użyciu fibry uzyskałem bardzo ładną płaszczyznę, jednolitą, bez jakichkolwiek skaz i zarysowań. Następnym krokiem jest użycie wyższej gradacji, którą mogę uzyskać śmiało stosując krążki Hookit 775L o gradacji 220 bądź 240. W ostatnim kroku stosuję włókninę EXL w postaci krążka XL RDH o gradacji 2S Fine. Podsumowując cały ten proces, zwróćcie uwagę, że tak naprawdę nie potrzeba zbyt wielu narzędzi, żeby uzyskać zadowalający efekt. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to łapka w górę. Zasubskrybujcie też nasz kanał na YouTubie i polubcie nas na Facebooku, a na pewno będziecie na bieżąco z wszystkimi nowościami i tematami. Cześć!